Witam na kanale Pigon Poland. Dzisiaj będę przygotowywał tutaj syropy dla gołębi. Jako że idzie zima, to warto mieć taki dodatek w swojej hodowli. Tutaj mam nazbieranego rokitnika. Wypłukany jest. Także wsypujemy sobie około połowę tego do słoika, co tutaj mamy. Dobra, myślę, że jest około połowy. Teraz to trzeba delikatnie tam podziałać, żeby jak najwięcej syropu powstało. I zasypujemy to sobie cukrem. Tak, żeby nam zakryło tą pierwszą warstwę. I dosypujemy sobie kolejną tutaj porcję rokitnika. Dobra, kolejna porcja jest tutaj nasypana. Przesypujemy tak samo cukrem. I lecimy dalej. No tu dużo nie ma, to zasypujemy już do końca praktycznie cukrem. Myślę, że taki mały słoiczek powinien mi wyjść tego syropu. I praktycznie syrop z rokitnika teraz będzie tutaj powstawał nam. Robię syrop z rokitnika, bo jest tutaj w miarę tak ogólnodostępny jako naturalny owoc. Zawiera dużo witaminy C, witaminę E, B, A, fosfolipidy ma, ksantofile, garbniki, sterole roślinne, związki fenolowe, no i sole mineralne, potas, magnez, wapń, żelazo, cynk, miedź, fosfor. No i działa dobrze, skutecznie na jakieś stany zapalne przewodu pokarmowego, choroby krążenia, także taki sobie tutaj syropik przygotowywuję. Będą gołąbki go dostawały do wody. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. I tutaj kolejnym syropem, jaki będę dzisiaj robił, jest to syrop z głogu. Głóg też jest w miarę tak dostępny. Rośnie gdzieś tam na pewno w okolicy. Także można go sobie w miarę szybko i łatwo dorwać. Troszeczkę go tutaj potraktujemy łychą. Ten głóg no nie jest taki jakiś tam dosyć mocno wilgotny. Także dużo syropu z niego nie pozyskam prawdopodobnie. Zasypuję go cukrem. Tak jest zasypany. I dodaję do pełnego słoiczka tutaj tego głogu, przesypując go cukrem, żeby cukier wyciągnął nam z głogu soki, żeby powstał syrop. Myślę, że gołąbki będą zadowolone z tego, że dostaną smaczne syropy. Na pewno im to wyjdzie dobrze na zdrowie. Gdyby tak miało nie być, to bym
nie przygotowywał tych mieszanek i syropów, herbatek, olej. I zasypujemy. Wiadomo, jeszcze to, nim to będzie produktem gotowym, czyli syropem z głogu, będzie trzeba potraktować, jak owoce delikatnie zmiękną, będzie trzeba potraktować je też jakoś ubić, czy jakoś delikatnie zmasakrować tutaj. No i ok, ten mamy tutaj słoiczek zapełniony. Widać, jak cukier tutaj już, można powiedzieć, zaczyna powoli pracować, ale lepszy efekt pokażę później, jak to troszeczkę naciągnie. Ja tutaj dokończę, idę po jeszcze jeden słoiczek, bo te, co tutaj mam postawione, są troszeczkę za duże. I jestem już z powrotem, mam słoik tutaj na resztę tego głogu. I powiem Wam, że właściwości zdrowotne głogu zadziwiły mnie. Dosyć się zdziwiłem, jakie tutaj mają fajne właściwości, a zaraz o nich powiem. Znaczy powiem tak, mogę teraz powiedzieć w sumie. Mają dużo też właśnie witaminy C, witaminy PP, witaminy A oraz witaminy B. Mają flawonoidy, fitosterole, fenolokwasy, garbniki i mają magnez, potas, sód, fosfor, wapń i bardzo dobrze głóg. Te kulki głogu mają działanie na naczynia krwionośne, na serce oraz działają uspokajająco. Także dosyć ciekawie wypadają tutaj, jeśli chodzi o wartości, o substancje odżywcze, minerały, czy jak to tam nazwać, i o ich właśnie te właściwości takie działające na organizm, tak? Dobra, mamy podziabane. Zasypuję je cukrem i odstawiam. Wiadomo, że żeby syrop nam powstał, to muszą słoiczki sobie stać w ciepłym miejscu. I tyle tutaj mamy z tych syropów. Tak to sobie wygląda. I później pokażę Wam, jak to sobie zaczyna pracować, jak ten syrop zaczyna powstawać. Także ode mnie na razie tyle. Minęło już trochę czasu. I tutaj mamy syrop z rokitnika. Zaczął się fajnie już tutaj wydzielać. Widać go zresztą. Także rokitnik fajnie tutaj sobie staje się syropem. No głóg tak niechętnie, chociaż tutaj na dole widać powoli, że zaczyna się nam przeobrażać to w syrop. No i dobra, i czekamy dalej, aż to po prostu stanie się syropem. Po 24 godzinach przygotowania syropu cukier prawie że praktycznie znikł. Na dnie troszeczkę się go osadziło, ale zrobię teraz coś takiego i widać, jak ten syrop spływa tutaj po ściankach.
Także prawie ma, można powiedzieć, konsystencję miodu. I w zasadzie jeszcze drugie 24 godziny syrop powinien być praktycznie gotowy do zlania, do przelania do celowego pojemniczka, czyli do pozbycia się tutaj owoców rokitnika. A tutaj mamy syrop z głogu. Też cukier zniknął. Widać, że tutaj syrop sobie pływa. Jest tego syropu w miarę tak dosyć sporo. Myślałem, że go będzie troszeczkę mniej. Czyli tutaj mamy głóg. Mam jeszcze jeden słoiczek tego głogu. I mam tutaj rokitnik. Czyli to są dwa syropy, które będą dodawane do herbatek, do wody dla gołębi. I tutaj właściwości już omawiałem. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Pigon Poland. I tak tutaj nam prezentują się syropy. Widać, że tego syropu tutaj jest sporo. Tak samo w tym słoiczku. To są dwa syropy z głogu i ten tutaj syropik z rokitnika. Też go już jest tutaj bardzo dużo, także no jeszcze sobie tutaj to postoi chwilkę i w zasadzie będę przelewał, usuwał owoc z syropów. Także ode mnie tyle. Dzięki za uwagę. Pigon Poland.